Siemaneczko, z tej strony Anioł, witam Cię serdecznie na kanale. W tym odcinku przejrzymy sobie bardzo szybko, ale to naprawdę bardzo szybko, najnowsze patch notesy. Już je tutaj mamy. Omówimy go w bardzo dużym skrócie, żeby nie zajmować nam czasu. Skupimy się na najważniejszych rzeczach, ale przy tym nic nie pominiemy. Także co, bez przedłużania przejdźmy do patch notesów. Aktualizacja o nazwie Dyniowa Impreza zostanie wydana 28 października, czyli we wtorek, o ile się nie mylę. Także mamy jeszcze troszkę czasu. No a co dokładnie ta aktualizacja będzie zawierać? W punkcie pierwszym mówią nam, że będziemy mieli nowego bohatera epickiego, ogólne zbieranie i wsparcie, więc mamy kolejnego bohatera do zbierania. Dostępna będzie z wydarzenia Irlis, obrończyni lasu. Podejrzewam, że to będzie coś takiego jak Flint, ale zobaczymy, tak? Punkt drugi to wydarzenia. No o wydarzeniach wam za wiele nie powiem. Jak zwykle zobaczymy je już, gdy wyjdą live. Wtedy będziemy mogli coś o nich opowiedzieć. Punkt trzeci. Rozwój gracza. Pierwszy podpunkt. Ulepszenie honorowego członkostwa. Maksymalny dzienny limit punktów honoru został zwiększony z 200 do 400. Nie żebym coś mówił, ale tutaj na ekranie teraz macie taką małą ciekawostkę. Kolejny podpunkt mówi nam o ulepszeniu bonusów z pakietu miesięcznego. Jeśli teraz kupimy sobie taki pakiet miesięczny, będziemy mieli automatyczne tłumaczenie czatu, będziemy mieli odblokowane automatyczne utrzymywanie pokoju przed czasem, czyli jest to coś dla tych nowszych graczy, bo w tym momencie chyba trzeba mieć jakiś tam poziom miasta, o ile się nie mylę, a teraz jak sobie wykupisz wcześniej pakiet miesięczny, no to już będziesz miał te udogodnienia szybciej. Poza tym odblokujemy sobie dzięki miesięcznemu pakietowi kolejkę legionów przed czasem, czyli będziemy mieli więcej legionów do dyspozycji, również od razu po wykupieniu, więc szybciej będziemy mogli sobie zbierać surowce na ulepszanie miast, na badania. A doskonale pamiętam, że na samym początku naprawdę było dosyć krucho z surowcami, więc naprawdę taki miesięczny pakiet może nam całkiem fajnie pomóc. Poza tym, bo to jeszcze nie koniec, kupując miesięczny pakiet otrzymamy jeszcze kolejkę badań przed czasem, więc nie będziemy musieli mieć tego 8 poziomu VIP, tylko sobie wykupimy i od razu mamy 2 kolejki badań. No teraz ten miesięczny pakiet naprawdę może przyspieszyć nam rozwój naszego konta na samym starcie. Poza tym ostatnią funkcją będzie automatyczna pomoc. Będąc online automatycznie odpowiesz na prośby o pomoc swojego przymierza. Więc nie będziemy musieli klikać, jak jesteśmy online. Myślę, że to też jest takie spoko. Bo nie jest to jakiś wielki deal, ale wiadomo, czasem jesteś online, a robisz coś innego. Nie wiem, robisz jakieś eventy, tak? Bierzesz udział w jakichś eventach, ktoś chce pomoc i w tym momencie nie możesz mu kliknąć pomocy, a tak twój sojusznik tę pomoc powinien otrzymać automatycznie. Idąc niżej mamy coś takiego jak nowa funkcja wyświetlania odznaczeń. Twój profil może teraz wyświetlać odznaczenia upamiętniające twoje osiągnięcia w korzeniach wojny, turnieju czempionów i każdym sezonie. Możesz również zobaczyć odznaczenia innych graczy przechodząc do ich profilu. To brzmi naprawdę ciekawie. Jak doskonale wiecie, my w VP również patrzymy na te wykresy, które każdy gracz ma. Dokładnie o tych wykresach tutaj mówię i na podstawie tych wykresów patrzymy na aktywność danego gracza, tak? Więc jeśli nasza strona profilu będzie jeszcze bardziej rozwinięta, będziemy mieli więcej szczegółów, tym lepiej, tak? Tym lepiej. Ja lubię takie rzeczy. Te pucharki jasne są spoko, ale myślę, że brakuje właśnie takich odznak, tak? Idąc dalej mamy nową funkcję wymiany umiejętności pupili bojowych. 2 pupile bojowe tego samego typu, czyli Jadowity Jaszczur plus Jadowity Jaszczur mogą teraz wymienić się umiejętnościami. Główny pupil bojowy otrzymuje umiejętność talentu z najwyższą oceną gwiazdkową. To jest naprawdę fajna zmiana. Mieliśmy to kiedyś, potem nam to zabrali, teraz ponownie nam to oddają, więc jeśli ktoś tego nie widział w akcji, to naprawdę mu się to spodoba. A my przejdźmy dalej. No tutaj jest jeszcze parę rzeczy o pupilach, ale nic takiego ważnego. Myślę, że większość z nas te zmiany i tak nie będą dotyczyły. Natomiast mamy tutaj jeszcze ulepszone osiągnięcia. Ulepszone zasady zliczania dla korzeni wojny w systemie osiągnięć. Rozegrane mecze. Każdy rozpoczęty mecz korzeni wojny liczy się jako 1. No i będziemy mieli tam jeszcze zwycięstwa. Każdy rozpoczęty mecz korzeni wojny, który twoja drużyna później wygrała,
liczy się jako 1, więc będziemy mieli gdzieś tam na profilu jakieś odznaki z korzeni wojny. Teraz też mamy informacje o korzeniach wojny w tych pucharkach, ale no są dosyć mocno ukryte, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Idąc dalej, mamy ulepszenia systemu sezonowego. Ulepszone okresy otwarcia otchłani bitwy. Wcześniej mieliśmy otchłań we wtorki i w piątki, w godzinach na resecie 00 UTC, 8 UTC i 16 UTC. Teraz będziemy mieli Abyssa 3 razy w tygodniu, dochodzi nam jeszcze niedziela, więc idealny dzień, żeby zdobyć trochę zasług, jeśli nam brakuje. No i będziemy mieli jeszcze więcej okienek do rozegrania tego Abyssa. Wcześniej mieliśmy 3 okienka, teraz będziemy mieli 6. Nawet nie wiem, czy nie za dużo, myślę, żeby wystarczyło ta 20 UTC, jakby dodali. Boję się teraz, że może być coś takiego, że każdy się wystrzela o tej 4, 8, 12 UTC. I na przykład jak będę chciał rozegrać o 20 UTC jakiegoś Abyska, no to już ludzie nie będą mieli jednostek, więc zobaczymy, jak to wygląda. Może moje obawy są tutaj niepotrzebne. Idąc niżej, mamy zmiany nazw sezonów sporów. Tutaj możecie zobaczyć, które sezony będą miały zmienione nazwy. Sezon 2, 3 i 5, więc to nas mało interesuje. To jest fajna zmiana. Teraz liczba zasług zachowanych w sklepie z zasługami przy każdym cotygodniowym resecie zostanie zwiększona z 300 000 do 1 500 000, więc no, myślę, że każdy na tym zyska tak naprawdę, więc to jest fajna zmiana. Kolejny podpunkt to wyświetlanie mocy w fazie klasyfikacji krainy. Informacje o mocy krainy będą teraz wyświetlane po zakończeniu fazy klasyfikacji, włącznie z niektórymi kluczowymi wskaźnikami używanymi do dobierania przeciwników. Pozwala to graczom lepiej zrozumieć różnicę w mocy między krainami. Sam jestem ciekaw, co nam tutaj pokażą, bo nie oszukujmy się, miałem spore wątpliwości co do matchmakingu wcześniej, ale ostatnio i tak było naprawdę dobry ten matchmaking był, ostatnio nie narzekam, jeśli chodzi o dobieranie. Tylko wiecie, jeśli dostaniemy więcej informacji, no to gracze będą chcieli te informacje wykorzystać na swoją korzyść, no i będą chcieli tym systemem jakoś manipulować. Zobaczymy, co tam nam pokażą. Kolejny podpunkt to ulepszone kupony regeneracji. Wcześniej, żeby nasz voucher działał, musiał zostać aktywowany. Chyba do aktywacji potrzebujemy 3 dni, o ile się nie mylę. No a teraz po prostu po akceptacji powinien ten voucher już się aktywować. Tak rozumiem, to ja jeśli coś tutaj pokręciłem, to dajcie znać. Wiecie, ja jeszcze nie migrowałem, więc nie mam tutaj doświadczenia. Idąc niżej, mamy ulepszone zmiany funkcji relegowania. Myślę, że to będzie obchodziło 1% ludzi, więc sobie przeskoczymy ten punkt. Myślę, że jest nam niepotrzebny. Co my tutaj mamy jeszcze ciekawego? To jest bardzo ciekawe, tak? To jest bardzo ciekawe. Zmiana zasad migracji chronionych zasobów. Podczas migracji zasoby przekraczające podstawową ładowność Twojego magazynu zostaną zachowane, ale będą one oznaczone jako chronione i nie będzie można ich wykorzystać do wysyłania pomocy z zasobami innym członkom przymierza. W dużym skrócie, teraz jak będziecie gdzieś migrować, wasze surowce pozostaną z wami i nie będziecie mogli się nimi podzielić z nikim. Także miejmy nadzieję, że 28, czyli dzień, w którym ta aktualizacja wejdzie, będzie przed dobieraniem, przed matchmakingiem, żebyście zdążyli jeszcze do nas migrować. Wiem, że kilka osób czeka na tę aktualizację, więc miejmy nadzieję, że tak to zadziała. Idąc dalej, mamy coś ciekawego, przynajmniej dla mnie, więc sobie to przeczytam. Nowa funkcja rekrutacji migracyjnej. Wielki Król może ustawić informacje rekrutacyjne, tak jak szczegóły rekrutacji, wyznaczyć łącznika do spraw rekrutacji i opublikować hasło rekrutacyjne ze strony zarządzania migracją. Nie wiem, jakie informacje będziemy mogli tutaj zawrzeć, ale brzmi to naprawdę fajnie. Więc liczę na to, że to będzie naprawdę ciekawa i przyjemna zmiana. Niżej mamy zmiany w obliczaniu punktów migracyjnych, gdy migrujemy specjalnie przy użyciu migracji specjalnej, więc to też nie będzie interesowało dużej ilości osób. Przejdźmy do punktu 5. Ulepszenia systemu walki. Pierwszy podpunkt jest bardzo smutny dla mnie. Jak doskonale wiecie, ja tutaj używałem Indies z Kelą. Tak naprawdę można używać samej Kelly z odpowiednim drzewkiem, no i oczywiście z odpowiednim pupilem. Ale teraz, gdy będziemy używali pierścienia zamrażającego, nasz legion nie będzie mógł kastować umiejętności pupila.
Czyli w tym momencie moja Indies z Kelą już nie będą przynosiły tak zawrotnych ilości zasług. No nic, trzeba robić kumę, tak? Trzeba robić kumę. Idąc dalej mamy, myślę, że też fajna zmiana. Teraz, gdy oddalamy mapę, pokazują nam się punkty na mapie, gdzie inni walczą. No i teraz niby mają nam pokazywać więcej szczegółów, jakieś raporty z bitew przeciwko graczom, czas rozpoczęcia bitwy, czas trwania bitwy, uczestniczący przymierza, łączne zasługi, 10 najlepszych graczy w rankingu zasług i więcej. Także ta zmiana na pewno podniesie nam jakość obserwacji, walk. Przydałby się na pewno jeszcze taki tryb obserwatora, żebyśmy mogli sobie wybrać kolory dla poszczególnych królestw, ale może z czasem to wprowadzą. No bo teraz jak oglądamy kogoś, kto walczy, no to nie wiemy, czy dana piechota należy do jednej grupy, czy należy do drugiej grupy. No i coś takiego na pewno by nam pomogło. Przejdźmy do punktu 6. Usprawnienia systemu przymierza. Nowa funkcja odznaczeń przymierza. Teraz, jeśli nasze przymierze zdobędzie tytuł Mistrza Ligi Korzeni Wojny lub odniesie zwycięstwo w dowolnym sezonie, będzie to wyświetlone na stronie Twojego przymierza. Niby fajne, ale z drugiej strony nadal uważam, że jeśli walczymy z kimś i zawieramy sojusz, no to każdy w tym sojuszu powinien otrzymywać nagrodę za zwycięstwo, a nie powinno to być tak, że musimy się dogadać z kimś, tak? No bo aktualnie jest tak, że niby wszyscy wygrywamy razem, ale na koniec dnia i tak tylko jedno królestwo zdobywa smoka. Kolejny punkt jest również bardzo ciekawy. Nowe nagrody za osiągnięcia w zarządzaniu przymierzem. Administratorzy przymierza o długim stażu otrzymają klejnoty, niestandardowe dymki czatu i odznaki osiągnięć do swoich profili. Jeśli chcecie więcej szczegółów o tym, no to już wam pokazuję. Ten mail na pewno ominął wszystkich, ze mną włącznie, ale teraz go sobie przeczytamy na szybko. Żeby zyskać te nagrody, będziecie musieli być liderem lub R4 danego przymierza. Dane przymierze musi mieć 150 członków lub więcej, no i dane będą zbierane od 19 grudnia 2024 roku. Także ja już byłem tutaj R4 bardzo długo, więc myślę, że jakieś nagrody powinienem tutaj dostać. Mnie naprawdę cieszą te zmiany, w których widzimy nasze osiągnięcia na naszym profilu, więc mam nadzieję, że te odznaki będą jakieś fajne, będą widoczne, no i będą zgodne z prawdą. Ja lubię takie rzeczy, nawet te wykresy, które teraz mamy, mi się naprawdę podobają, a ma być tego jeszcze więcej, więc ja jestem jak najbardziej za tym. Idąc dalej, jest chyba tylko jeden minus, który mi się nie podoba w tej aktualizacji. Balans bastionu oblężniczego. Ponieważ warunki zasięgu budowy bastionów oblężniczych przymierza mają znaczący wpływ na stacjonowanie, ich promień został zmniejszony o połowę. Połowa okręgu to jest naprawdę dużo. Aby ułatwić wzmocnienie legionów stacjonujących, ta zmiana zostanie wprowadzona natychmiast na serwerach przedwojennych. Na serwerach, gdzie sezon jest obecnie w toku, zmiany wejdą w życie po zakończeniu bieżącego sezonu. W dużym skrócie każdy będzie mógł mieć miasto bliżej bastionu, więc będzie mógł go łatwiej filować, łatwiej uzupełniać. No i będzie dużo ciężej się przebić przez te bastiony. Ta zmiana mi się bardzo nie podoba. Uważam, że teraz można było wygrać praktycznie bez bastionów. Wystarczyło być lepszym w polu. Jednak oni tutaj naciskają na te bastiony. Przejdźmy niżej. Nowa funkcja planowania wież przymierza. Upoważnieni członkowie przymierza mogą planować wieże przymierza na mapie. Zaplanowane wieże są widoczne tylko dla innych członków przymierza. Planowanie wież nie zużywa zasobów, ale wieża przymierza musi spełniać wymagania budowy. Podczas planowania wieży przymierza wymagania budowy mogą być spełnione przez już istniejące, budowane lub planowane budynki i terytorium. Gdy zaplanowana wieża przymierzy graniczy z odpowiednim terytorium przymierza i spełnia warunki, budowa rozpocznie się automatycznie. Więc będziemy stawiali takie duszki wież i gdy skończymy jedną wieżę, kolejna wieża zacznie się budować automatycznie. Mega zmiana. Przejdźmy do punktu 7. Inne poprawki. Po pierwsze, usunięto wytrzymałość bohaterów w korzeniach wojny. Po drugie, dodadzą nam zakładki do wszystkich sklepów w grze, ułatwiając przełączanie się między nimi. To też na pewno się przyda. Ulepszone dekoracje to tam sobie pominiemy. Ulepszona funkcja czatu. I tutaj robi się naprawdę ciekawie.
Czat głosowy jest obecnie testowany na wybranych serwerach, umożliwiając tworzenie lub dołączenie do kanałów głosowych. Funkcja zostanie udostępniona wszystkim graczom po zakończeniu testów. Ja się bardzo cieszę z tego, że będziemy mieli teraz czat głosowy w grze. Uważam, że jasne, można mieć Discord, ale gra powinna mieć swój system właśnie do rozmów. Także mi ta zmiana się podoba, zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce. Miejmy nadzieję, że R4, R5 będą mogły tutaj mutować innych ludzi, albo po prostu będzie to działało tak, że R5 może sobie mówić, R4 mogą sobie mówić, a reszta musi po prostu słuchać. No, tak to ma wyglądać, tak, żeby tutaj nie było chaosu. Może dziwnie to brzmi, ale no dla lepszej koordynacji na pewno musiałoby to tak wyglądać. Kolejna zmiana jest zmianą, na którą również bardzo długo czekałem. Teraz ministrowie w krainach będą mogli dobrowolnie zrezygnować ze swoich stanowisk, w tym małżonek lub małżonka, marszałek i kanclerz. Obecnie jak ktoś miał jeden z tych trzech tytułów, no to można powiedzieć był więźniem tego tytułu i trzeba było czekać na króla. Teraz każdy będzie mógł zrezygnować i wziąć sobie tytuł chociażby do trenowania, więc naprawdę fajna zmiana. No i ostatni punkt, który jest taką wisienką na torcie, ulepszone portale w Leżu. Poza pierwszym sezonem twoje miasto nie musi już znajdować się na terytorium przymierza, aby korzystać z portalu w Leżu. Szkoda, że tak nie było już teraz, ale no każdy krok do przodu to krok do przodu. W każdym razie tutaj ten mail się kończy. Myślę, że naprawdę bardzo ciekawe zmiany, bardzo dobre zmiany. Jedyny minus, który mi się tutaj nie podoba, to te bastiony. Uważam, że obecnie było całkiem dobrze. Mi się przyjemnie grało na bastionach takich, jakie były teraz. No, nie oszukujmy się, po tych zmianach będzie znowu mega ciężko się przebić przez bastiony. Z drugiej strony możemy sobie teraz wykupić wojsko, które nam umarło, więc po prostu będziemy więcej walczyć na bastionach. Ale szczerze mówiąc, ja wolę open field niż walki na bastionach. W każdym razie sama aktualizacja mi się podoba. No i miejmy nadzieję, że 28 października będzie dniem, w którym jeszcze nie będziemy mieli matchmakingu. Także w tym odcinku to by było na tyle. Ja będę się tu z wami żegnał. Wiecie co robić. Trzymajcie się. Elo.